Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam Cię serdecznie na kanale. W tym odcinku zrobimy sobie podsumowanie tego konta. Wiem, że wielu z Was lubi te podsumowania, bo możecie się porównać, co takie konto free to play może mieć do zaoferowania. Więc na szybko sobie taki przegląd tego konta zrobimy. Zanim zaczniemy, przypominam jeszcze o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. Jeśli doceniasz te materiały bardziej, możesz wesprzeć ten kanał, za co z góry dziękuję. No i bez przedłużania przejdźmy do naszego konta. Zaczniemy może od dni logowań. Na liczniku mamy 936 dni. Poziom VIP 14, 788 tysięcy punktów członkostwa. Myślę, że liczba zasług się zgadza, a jeśli chodzi o inne tutaj moce, to moja moc historyczna to 79 milionów mocy. Obecnie myślę, że to będzie coś około... Zobaczmy, ile mamy jednostek w szpitalu. Prawie 4 miliony, więc 4 miliony jednostek T4 w szpitalu będzie to 16 milionów mocy, więc nasza moc historyczna w tym momencie może się wahać w granicach... Ile tutaj jest? 67 plus 16, 83 miliony. No prawie 84 można powiedzieć. Budynki wszystkie wymaksowane. Moc technologii 27 milionów, więc już jesteśmy bardzo blisko, żeby tę moc również zakończyć. Moc legionów 14, można powiedzieć 15 milionów. Moc bohaterów 6,6 miliona. Tutaj macie jakieś statystyki. Jednostki zabite 686 milionów, jednostki uleczone można powiedzieć 600 milionów. Wiadomo, KD nie porywa, ale pamiętajcie, że jest to konto free to play i bardzo długo, naprawdę bardzo długo gramy tutaj na T4. Szczerze mówiąc, nadal gram na jednostkach T4, więc powiedziałbym, że to KD jest naprawdę dobre. Szczerze mówiąc, nie zwracajcie uwagi nigdy na KD, raczej zwracajcie uwagę na to, co poszczególna osoba robi w polu. Jeśli chodzi o surowce zebrane, mamy tutaj prawie, no jeszcze trochę brakuje, ale prawie 12 miliardów, z czego mam zebranych 4,4 miliarda many. No i to chyba tyle z interesujących nas tutaj rzeczy. Nie jest to odcinek z podsumowania KVK, ale zerknijmy sobie na której pozycji jesteśmy, jeśli chodzi o zasługi. Nasza pozycja jest całkiem wysoka, powiedziałbym, 310 miejsce. No jeśli sobie zerkniemy na moce, no to nawet nie załapujemy się w top 600, więc uważam, że mimo wszystko zrobiliśmy na tym KVK to, co do nas należy. Aktualnie mamy 12, prawie 13 miliardów mocy. No zasługi teraz już wiecie, są jakie są, ale już dawno nie ma tutaj walk, więc no tak to wygląda. W każdym razie wiem, że początek VP był wolny, ale szczerze mówiąc, no my nigdy w strefie drugiej nie walczymy jakoś bardzo mocno, no bo nie ma sensu z reguły walczyć w strefie drugiej bardzo mocno. Więc zdziwiło mnie to, że niektórzy wbili 80% swoich zasług w strefie drugiej, ale no każdy ma inną taktykę, jeśli chodzi o granie KVK. Ale to nie jest film o KVK, wróćmy do naszego konta. Budynki mamy oczywiście wszystkie zrobione, ale to już wiecie wcześniej. Jeśli chodzi o badania, to pokażę wam, jak one się teraz prezentują. Mamy już jednostki T5 kawalerii, mamy jednostki T5 łuczników, powoli robią się magowie, no i robi się powoli piechota. Badania ekonomiczne, tudzież gospodarcze oczywiście wymaksowane. Zerknijmy sobie jeszcze na szybko w jednostki. Tak jak mówiłem, mam tylko jeden legion jednostek T5, są to łucznicy. Wszystkie inne jednostki są jednostkami T4. No i mamy tutaj te 5000 jednostek piechoty za odblokowanie jednostek T5. A dlaczego tego wszystkiego jeszcze nie przetrenowałem na jednostki T5? No oczywiście dlatego, że będziemy walczyli o skórkę do miasta. Także to wszystko również kiedyś tam przetrenujemy. Przejdźmy może teraz do bohaterów. Jeśli chodzi o bohaterów, może ustalmy sobie ich za pomocą mocy, jak to wygląda. Chociaż nie, tutaj będą pupile i artefakty grały rolę, więc niech będzie może jakość tych bohaterów, albo rzadkość. Jedyny przebudzony bohater to Syndrion, no i oczywiście Indis, ale Indis nie będziemy tutaj wliczali. Magrat 5551,
Kinara wygląda w ten sposób, no ale kinary już nie będziemy tutaj oczywiście robić. Jak będzie możliwość, to sobie, szczerze mówiąc, chyba ją nawet rozłożę. Jeśli dostaniemy reset bohaterów. Urak wygląda słabo, ale swoje robi, nawet 5-1-1-1. Falgrim 5-1-1-4. Resztę sobie tutaj przeklikamy. Zejda 5-1-5-5. No i reszta bohaterów jest, bo jest, można powiedzieć. Robią się swoim tempem. Sybil 5-1-1, 5-1-2-1 nawet. No i oczywiście mamy tutaj Syndriona Przebudzonego, no to mamy również Fregar. Fregar 5-5-5-1. Neja powoli się robi na 5-5-5-1 również. Madeleine powoli się tam robi. Nie, Madeleine nie będziemy robić wcale. Teja się powoli robi oczywiście, nie Madeleine. No Tandelen sobie odblokowaliśmy. Bertrand wpadł z koła, jego również by tutaj nie było. No i powoli będziemy robili przynajmniej na 5-1-1-1 tych dwóch gagatków, LSY oraz Theodor. Epiccy bohaterowie praktycznie wszyscy przebudzeni, oczywiście poza Mardokiem i Flintem, ale chcę zrobić sobie Mardoka, szczerze mówiąc, chcę go przebudzić, bo ma naprawdę niezłe przebudzenie. Natomiast Flint jest to długoterminowo bardzo mocne przebudzenie, więc zastanawiam się tutaj, w kogo wydać uniwersalne, epickie tokeny. Na dniach sobie na pewno któregoś z nich zrobimy, a którego no czas pokaże. Ogólnie jeśli chodzi o bohaterów, to to KVK nam pokazało i w ogóle gra nam pokazuje, że bez piechoty ani rusz, więc jeden mocny marsz piechoty chcę mieć również i ja. No i zrobimy sobie oczywiście tutaj najnowszą piechotę. Zrobimy sobie Kumę. Docelowo będę celował w 5-1-5-5. No i to samo będzie z Lei Kwanem. Również tutaj będę celował w 5-1-5-5. Jasne, przebudzenie zarówno jednego, jak i drugiego jest ciekawe. Chociaż szczerze mówiąc, mi bardziej się podoba przebudzenie Lei Kwana, gdyż wtedy będziemy zadawali również 20% więcej obrażeń z kontrataku, więc to by się nam na pewno przydało. Ale czy będę go przebudzał? Zobaczymy. Pamiętajcie, że konto free to play ma ograniczone tokeny. W każdym razie 5-1-5-5 na pewno w bliższym bądź dalszym czasie ich zobaczymy. Chyba że nie wyrobię się z nimi do piechoty G5. W takim wypadku, jeśli piechota G5 będzie jeszcze lepsza od nich, w co wątpię, ale kto wie, no to może sobie zrobimy piechotę G5. Dlaczego nie robię ich od razu? No z tego względu, że widzieliście moje badania, widzieliście moje jednostki, mam bardzo mało jednostek piechoty. Oczywiście używam piechoty, ale ja tę piechotę leczę, więc jest to dosyć kosztowne, ale tak jak mówię, piechota jest bardzo potrzebna, więc aby się przydać tutaj swojemu przymierzu, ja również leczę tę piechotę, żeby mieć jakieś legiony piechoty w polu. Skoro mowa o piechocie, to zerknijmy sobie właśnie w zasługi. Ogólnie mam 92 miliony zasług, więc na konto free to play myślę, że jest to naprawdę fajny wynik. 15 milionów zasług legionami kawalerii. No niestety na tym KVK kawalerią sobie nie pograłem, bo moja kawaleria T4 bardzo mocno odstawała tutaj od kawalerii Rage czy od kawalerii WB, więc wolałem ją sobie trzymać w mieście, szczerze mówiąc. Mamy na koncie 7 milionów zasług za pomocą legionów piechoty, więc w tym KVK nabiliśmy sobie 1,5 miliona zasług chyba, jak dobrze pamiętam. Pamiętajcie, że moja piechota jest jaka jest, Indie Scala szczególnie, więc całkiem dobry wynik tak naprawdę. Zasługi magów stoją w miejscu, no i ruszyliśmy tutaj zasługi łuczników, wbiliśmy ten magiczny próg 50 milionów. Szkoda, że nie możemy dalej śledzić, ile mamy zasług za pomocą łuczników, albo ogólnie, że dalej ta gra nie śledzi nam i nie pokazuje nam, ile mamy zasług za pomocą poszczególnych jednostek. Myślę, że tego trochę brakuje, ale jest jak jest. Przejdźmy sobie może teraz do artefaktów. Na artefakty powiem wam szczerze, że nawet nie narzekam. Jasne, nie mamy tutaj jeszcze egzemplarów, ale wszystko w swoim czasie. Na pewno egzemplary to będzie nasz kolejny cel, do którego będziemy dążyć. Prędzej czy później nam się uda. W każdym razie
Dużo artefaktów tych podstawowych mamy na 5. poziomie. Kusza jest na poziomie 3, tak. Kusza jest na poziomie 3, to samo jest z artefaktem do Uraga. No dla magów nam nie daje gra artefaktów, ale my magami nie gramy, więc nie narzekam. Kingslayer, poziom 2. Ten artefakt mnie nie interesuje. Szkoda, że serce Kamasiego jest dopiero na 1. poziomie, no ale jest jak jest. Mamy 1. poziom również Gold Cresta. Mamy 1. poziom Lunaris. 3. poziom Blinka. Myślałem, że mamy go na 5. poziomie. Na pewno gdzieś tutaj Blinki są w tych artefaktach, w gwiazdkach, no ale nie będziemy tego rozkładać. Może kiedyś sobie ulepszymy, jak jeszcze wypadnie. No to nas nie interesuje. Infernal Flame. Absolutnie nie wiem, co on tutaj robi. Nie pytajcie. Ten artefakt mi się podoba, szczerze mówiąc. Szkoda, że jest na 1. poziomie, ale jest naprawdę dobry. Gra nam daje tutaj artefakt do Rali, ale myślę, że ten artefakt ma każdy. 1. poziom Ostrza Sorlando, no i reszta artefaktów tak naprawdę jest na 1. poziomie. Także tak wyglądają moje artefakty legendarne. Jeśli chodzi o surowce, ciekawy motyw tutaj jest 2,2 miliarda złota, 2,7 miliarda drewna, 1,7 miliarda rudy, czy też żelaza. Chyba ruda tutaj w grze jest. No i mamy 670 milionów many. Na tym KVK wydałem około 1 miliarda many, więc troszkę ubyło. Ale tak jak mówię, no dużo, naprawdę dużo używam piechoty. Wiem, że te zasługi stoją w miejscu, ale no nie mam jeszcze bohaterów, nie mam jeszcze jednostek, żeby te zasługi ruszyły w górę. Jak odblokujemy sobie jednostki T5, jak zrobimy jakiś mocny marsz piechoty, to myślę, że te zasługi piechoty również pójdą w górę, bo naprawdę ja tej piechoty bardzo dużo używam. Ale niestety nie widzimy tego w zasługach. W każdym razie ja nie gram tutaj po zasługi, jeśli chodzi o legiony piechoty. Po prostu uważam, że każdy może dać od siebie nawet ten jeden legion piechoty, żeby pomóc swojemu przymierzu na Openfieldzie. Mamy jeszcze oczywiście te skrzynki, w których, jak liczyłem, jest około 300 milionów many, więc tak naprawdę można powiedzieć, że mamy 1 miliard many. Do przetrenowania jednostek T4 oraz do zdobycia legendarnego skina będziemy potrzebowali około, ja wiem, nie pamiętam już, 1,5 albo 1,8 miliarda many, więc zrobimy sobie jedno KVK na spokojnie, no i tę manę dozbieramy. Jeśli chodzi o przyspieszenia, tutaj pamiętam ile potrzebujemy 1350 dni. Mamy tych dni aktualnie około 1060, jak się nie mylę, więc również swoim tempem te 1350 dni dozbieramy na spokojnie, wszystko jest wyliczone. Tutaj są jakieś inne rzeczy, mamy jeszcze parę mikstur. Sezon się niestety kończy, więc ich nie wykorzystamy. Mamy trochę eliksirów, sezon się kończy, więc raczej ich nie wykorzystamy. Interesujące są natomiast te skrzynki, jeszcze ich nie otwierałem. Podobno można dostać z tych fioletowych skrzyń nawet tokeny, więc zobaczymy. Kiedyś przyjdzie czas, że je otworzymy. Mamy zmianę oczywiście frakcji. Ze zmianą frakcji poczekamy do jednostek T5, bo jeszcze chcę zobaczyć jak się gra Elfią Kawalerią, na co ich stać tak naprawdę. Ja muszę je przetestować własnoręcznie. A umówmy się, jak zmienię frakcję, to raczej już do elfów nie wrócę. Więc no, jeszcze troszkę sobie posiedzimy. Ale jak widzicie, nawet elfami można parę zasług zdobyć. Mamy tutaj trochę zezwoleń, trochę kluczy. Klucze oczywiście trzymam na tę zmianę, którą zapowiedzieli, że planują ją wdrożyć. Mianowicie chodzi o to, że ze złotych skrzyń, czyli skrzyń, które otwieramy za pomocą tych kluczy, będziemy mogli sobie wybrać swoich bohaterów, jakich będziemy chcieli. No i póki co czekam na ten update. Reszta rzeczy, których tutaj mamy, mało rzeczy tutaj interesujących mamy. Może tokeny, jeszcze zerkniemy w tokeny. Na razie odbierzmy sobie 4 tokeny Flinta. Mamy tutaj jeszcze 210 uniwersalnych, 20 G1, 99 G4, więc jakbym chciał, to jeszcze jednego bohatera mogę zrobić na solidny poziom. Mamy jeszcze gwiazdki, również chyba na jednego bohatera nam wystarczy, na 6 gwiazdek, więc wszystko w swoim czasie. No i tutaj mamy jedyna interesująca rzecz tak naprawdę to mikstury regeneracji. Tych mam 441.
Skoro jesteśmy przy miksturach, to warto zerknąć, jak prezentują się nasze pupile. Na pupile osobiście wiadomo, nie jest to jakiś najwyższy poziom pupili w grze. Nie są to najlepsze pupile w grze, ale osobiście nie narzekam. Mamy tutaj jedną mantykorę z 3-gwiazdkowym talentem. Ta mantykora jest, bo jest. Aktualnie planuję robić mantykorę do Magrat oraz Zejdy. Ta mantykora jest naprawdę genialna i miałem jej nie robić, szczerze mówiąc, ale ona robi takie obrażenia, że grzech jej nie zrobić, naprawdę. Jeśli gracie Magrat Zejdę, zapomnijcie o piaskowym jaszczurze, grajcie ją z tą mantykorą, Ten pupil jest w ogóle do wyrzucenia. Ten pupil jest do kawalerii, oczywiście może nie ma talentu, ale naprawdę swoje również potrafi zrobić. Mamy tutaj drugiego pupila, który ma 3-gwiazdkowy talent. Ten ptak nocy jest naprawdę dobrze zrobiony i jeśli szukacie taniego buildu dla ptaka nocy, to naprawdę polecam zrobić coś takiego. Oczywiście w międzyczasie jeszcze zrobimy uderzenie łańcucha, intensywne uderzenie łańcucha na 3 gwiazdki, ale to na spokojnie również, jak uzbieramy trochę monet, to sobie ulepszymy właśnie tę umiejętność. Natomiast przechodząc do reszty pupili, złoty ptak jest, bo jest. Mam również jednego pupila do magów, w którego absolutnie nie włożyłem ani jednej monety wymiany. Oczywiście jak mam jakieś skille, to na bieżąco sobie je tutaj wsadzam, więc szczerze mówiąc, no jakby ten pupil miał więcej ducha, jakby miał więcej inteligencji, to byłby naprawdę dobry. Wtedy bym może nawet coś w niego zainwestował, ale na razie jest, bo jest. I szczerze mówiąc, swoje robi. Czerwony smok również jest, bo jest. Nad pupilami do kawalerii jeszcze nie pracuje. Jeszcze to jest bardzo dobre słowo. Mamy jednego pupila do piechoty, w ogóle mam tutaj mnóstwo umiejętności do ulepszenia. No i sobie go również zrobimy na 3 gwiazdki. Na razie ten pupil biega z Kelą, biega ze Skogul, z Niką, z każdym legionem do piechoty, ale tak jak mówię, w przyszłości będzie biegał albo z Kumą i Lejkłanem, albo z piechotą G5, więc jeśli jesteście na początku swojej przygody z Call of Dragons, absolutnie jeden jadowity jaszczur naprawdę wam wystarczy na ten początek i jak widzicie, będzie wam służył naprawdę bardzo, bardzo długo. Idąc dalej, mamy 2 piaskowe jaszczury, które są dosyć dobrze zrobione, tak? Ten piaskowy jaszczur biegał z Magrat, ale tak jak mówię, planuję się przerzucić na mantykorę. No i ten piaskowy jaszczur powędruje do innego legionu łuczników. A propos tego jaszczura, to o ile się nie mylę, powinniśmy już móc wbić mu tutaj 3-gwiazdkowy talent. Trzeba to sprawdzić. Chyba te pupile są zablokowane. Odblokujmy sobie te pupile. 1 2-gwiazdkowy talent, drugi, trzeci jest zablokowany, 4 jest zablokowany, 5 jest zablokowany, 6 zablokowany, 7 jest zablokowany i sprawdźmy, czy możemy ulepszyć tę umiejętność. Oczywiście, że możemy. Więc mamy teraz, o ile się nie mylę, wystarczającą ilość piaskowych jaszczurów, aby ulepszyć naszego 3. pupila na koncie free to play do 3 gwiazdek. Także sprawdźmy, czy... Sprawdzę jeszcze, czy w ogóle ten pupil jest zablokowany. Tak, bo tego pupila na pewno nie chciałbym tutaj włożyć, ale resztę pupili jak najbardziej, tak? Tak, ten pupil jest zablokowany, więc raz, 2... A w ogóle możemy sobie kliknąć na ten awatar, fajnie. Więc no, ten pupil zostaje. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Także oficjalnie pupil numer 3 na koncie free to play z 3-gwiazdkowym talentem. Aż jestem ciekaw, ile on będzie teraz leczył, nie? Jakby inteligencję ma całkiem sporą, niestety brakuje troszkę zwinności, żeby w pełni skorzystać z tej umiejętności. Gdybyśmy tutaj mieli ile? 270, tak? Tak, gdybyśmy mieli tutaj 270 zwinności, to ten pupil naprawdę... No, gdybyśmy mieli tutaj 270 zwinności, to ten pupil naprawdę, myślę, że swoje by wyleczył. Ile on ma w ogóle teraz healing faktora? Prawie 200 co 5 sekund dla 4 legionów. Swoje zrobi. No i ostatni pupil, który tutaj jest,
On jest chyba tylko, żeby mi umilać czas w sanktuarium. Mamy tutaj właśnie jeszcze jednego pasiastego niedźwiedzia. Ostatnią rzeczą, którą się tutaj zajmiemy, widzę, że moje legiony zbierają, więc przejdźmy do formacji. Pokażę wam moją formację, czyli to, jakimi legionami na tym KVK grałem. Tak naprawdę na tym KVK grałem dwoma setupami głównie. Grałem tym ustawieniem. Mamy tutaj 5 legionów strzelców, artefakty jakie są widzicie, bohaterów widzicie. No a jeśli chodzi o pupile, no to potem, gdy zrobimy sobie Mantykorę, no to zrobimy tutaj zamianę. Mantykora pójdzie do Magrat, no a ten pupil leczący pójdzie prawdopodobnie do Niko, a ten pupil Niko pójdzie do Gwanwyn oraz Tary. Także to planujemy zrobić w przyszłości. To jest moje drugie ustawienie, którym często grałem na tym KVK, gdzie jest naprawdę dużo kawalerii. Uznałem, że większą wartość da mi Skogul, która potrafi zadać podwójne kontrataki na sekundę, gdy ktoś nas atakuje, więc idealna przeciwko piechocie, przeciwko kawalerii. No i szczerze mówiąc, nie zawiodłem się na tym marszu. Oczywiście nie mam jeszcze tutaj artefaktu żadnego ciekawego, ale tak jak mówię, no ta piechota na razie jest po prostu, żeby robić tłum. Ona nie jest po zasługi, ona jest, żeby robić tutaj tłum. Tutaj macie jeszcze moje ustawienie kawalerii. Mam 4 legiony kawalerii oraz 1 legion piechoty. Jak widzicie, tutaj jest drobna różnica, bo tutaj była pierwsza Nika, natomiast tutaj mamy pierwszą Skogul. Skogul jest tutaj pierwsza z tego względu, że ma naprawdę mnóstwo prędkości w swoim drzewku talentów, a gdy chcę jeszcze szybszej tej piechoty, to oczywiście zamieniam sobie artefakt na taki, który daje mi prędkość marszu. Ale tak jak mówię, na tym KVK nie biegałem dużo kawalerią, więc uznałem, że chcę, żeby ta piechota była trochę bardziej wytrzymała, a nie żebyśmy tam gdzieś biegali i polowali, bo tak naprawdę tutaj na tym KVK legionami T4 byłoby naprawdę ciężko coś ugrać. Także na tym KVK tak naprawdę grałem głównie tym ustawieniem oraz ustawieniem z piechotą. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem. Poznaliście chyba to konto na wylot. Także w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał. Wiecie co robić. Trzymajcie się. Elo.